Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj będę sadzić smardze. Pierwszy raz w życiu kupiłam grzybnię smardza. 2 opakowania i tak to wygląda. I teraz będę przygotowywać podłoże. Tutaj mam przygotowane tak około 5-6 litrów substratu. Pół kilograma płatków owsianych i jeszcze będę potrzebować trochę dolomitu. To wszystko zaraz będę mieszać. Tutaj mam 5-6 litrów substratu torfowego, takiego zwykłego, i do tego dodam tak mniej więcej łopatkę dolomitu. Pierwszy raz sadzę smardze, ale kiedyś nawet spotkałam rosnące smardze na skwerze w mieście. Po prostu przeniosły się razem z korą i na wiosnę pokazały się piękne smardze. Nie wiem, czy znajdę to zdjęcie. Jak znajdę, to na pewno wstawię. Więc przypuszczam, że smardze nie będą trudne w uprawie. Tą grzybnię zakopiemy na takich cienistych rabatach i część zakopiemy przy działce sąsiada, ponieważ tam niemal przez cały czas jest ziemia wilgotna i jest cień. Natomiast w tych moich cienistych zakątkach bywa różnie, ale będziemy próbować. I już wymieszałam substrat z dolomitem i teraz dosypię płatki owsiane. Oczywiście można też użyć trocin. Ja akurat trocin nie miałam. Płatki owsiane też mogą być. I przekładam tutaj grzybnię, którą kupiłam. Grzybnia też jest, widzę, że na substracie jest grzybnia jakimś takim. No, tam się coś trzyma w środku. Tak. I drugą torebkę. No, ciekawa jestem. Już od kilku lat się właściwie tak nosiłam z zamiarem zakupu grzybni. I zobaczymy, czy to coś wyrośnie. Może już w przyszłym roku, albo za 2-3 lata będą smardze. Pamiętam, u znajomej było właśnie na rabatach jesienią rozsypywana świeża kora i wiosną w maju, czy wcześniej w kwietniu, mieli piękne smardze na rabacie, które się przywlokły razem z tą korą, którą rozsypywali. Zobaczymy, czy to się uda. Trzeba dobrze wymieszać. Dobrze, że te płatki owsiane są jasne. To widać, czy dobrze wymieszane. I teraz doleję wody. Tak, żeby to było dosyć wilgotne. Na opakowaniu jest napisane, żeby miało 70% wilgotności. Ale jak to zmierzyć? No to tak, żeby woda lekko wyciekała pewno przy ugniataniu tego podłoża. I już tutaj mam to wymieszane i teraz idziemy to zakopywać. O, tutaj już Sławek przyszedł. Dzień dobry. Sławek przyszedł z łopatką i będziemy to zakopywać. Dobra, bierz właśnie. Tutaj można, tylko tego nie zadeptaj. O, tu. No, dziubaj łopatą. No, tam gdzieś. I sadzimy tak na głębokości około 5-7 cm, tak było w instrukcji. Więc tak będziemy tę grzybnię mniej więcej zakopywać. Łopatkę grzybni i
zakopać i tam, o, tam dalej gdzieś, no. Znów łopatkę. Zakop. O, ładnie. No i tak będziemy sadzić pozostałą grzybnię, która tutaj nam jeszcze została. I zobaczymy się za chwilę. Zrobimy nieduży spacer po ogródku. Smardze już posadzone i przy okazji sadzenia smardzów, rozkładania grzybni pod aronią znaleźliśmy takie poletko z grzybami. Jest ich tu dużo więcej i tu i tam. Z tego co znaleźliśmy, to prawdopodobnie jest to dzwonkówka tarczowata, ale no nie będziemy próbować jej jeść. Ona ponoć jest jadalna, ale ponieważ mamy wątpliwości, to oczywiście nie będziemy tych grzybów jedli. Wśród dzwonkówek są też grzyby bardzo silnie trujące, dlatego lepiej zostawić je w spokoju. I teraz przejdziemy na spacer po ogródku. Zaczęły już kwitnąć irysy. Tutaj jest mój irysek Immortality, który ma sporo pączków, piękne, białe, pachnące kwiaty. Rośnie sobie tutaj przy zapasowej grządce z liliowcami. A właściwie już może powinnam przestać ją nazywać zapasową grządką, ponieważ to już jest taka liliowcowa grządka na stałe. Tam dalej kwitnie orlik, który sam się wysiał. No i też szkoda mi go usuwać. Pięknie tutaj wygląda. Za liliowcami jest mój warzywnik, który teraz wygląda w miarę schludnie, po prostu prawie nic w nim nie ma. Jest trochę sałaty. Posadziliśmy wczoraj też pomidorki, które kupiłam. Stwierdziłam, że nie ma sensu hodować swoich sadzonek. Za te sadzonki płaciłam po 2,50, więc jest to cena naprawdę bardzo umiarkowana. Od tego roku będę raczej kupować sadzonki, chyba że okaże się, że to jest zupełnie nie to, co miało być. No ale na razie wyglądają fajnie, zdrowiutko. Jest ich 12, a tam dalej są moje truskawki. Cały czas koło truskawek leży biała włóknina na wszelki wypadek, bo ciągle straszą przymrozkami, ale mam nadzieję, że u nas ich już nie będzie. I tutaj jest śliwka. To jest taka śliwka, którą odkopałam u mamy od korzenia. I ta jest chyba granatowa, a tutaj jest taka śliwka węgierka, ale biała, właściwie żółta. Albo odwrotnie, bo już nie pamiętam jak sadziłam. Jedna jest granatowa, druga jest żółta. No i ładnie mi się tutaj przyjęły. Takie jakieś stare odmiany, które można wykopywać i rozmnażać. No zobaczymy. Ta jest naprawdę ładna. W tej chwili już tak dosyć ładnie wygląda, ale o, mszyce już się nią zajęły i będę musiała opryskać na mszyce. Tutaj te mszyce są na wierzchu, więc prawdopodobnie opryskam tym płynem do naczyń. Po prostu wtedy one się utopią, uduszą. Płyn do naczyń nie truje mszyc, natomiast po prostu się topią. Zmniejsza napięcie powierzchniowe wody i zalewa im przedchlinki. I tutaj jest moja cebulka, którą sadziłam, nie pamiętam już kiedy, ale dosyć dawno. W każdym bądź razie już teraz ma bardzo ładne bączki i sałata taka liściowa do obrywania na pojedyncze listki, więc też bardzo ładnie tutaj sobie rośnie. Co tu jeszcze mam? Aha, tutaj jest szpinak. Szpinak bardzo mi mizernie powschodził. Nie wiem, może nasiona były już słabe, bo już swoje odleżały. Ale liście są duże, więc jak trochę tych liści zerwę, no to może z raz do wykorzystania do obiadu będzie.
Natomiast tutaj jest seler. To jest seler korzeniowy, ale kupiłam go tak właściwie bardziej na liście niż na korzenie. Jak urosną korzenie, to będą, jak nie, to nie. Tutaj są buraczki, które też już zaczęły ładnie nawet wschodzić, i rzepa, którą wczoraj przerwałam. Zostawiłam tak dosyć rzadko te roślinki. Natomiast tutaj jest marchewka, która już zaczęła mi wschodzić. W tym roku też marchewkę siałam taką podkiełkowaną, żeby mi szybko wschodziła. Ja ją wysiałam jakieś 2 tygodnie temu, już zaczęła wschodzić. Te wschody troszeczkę się przedłużyły, bo było bardzo zimno, ale już nie wiem, czy będzie widać, ale tutaj już jest sieweczka marchewki i tutaj, i tam pod tą bryłką, także już zaczęła wschodzić. No i tutaj też mam jeszcze jeden rządek marchewki, który posiałam chyba 2 dni temu, i jeszcze jeden rządek cebulki. A tutaj no to jeszcze nie wiem, co będę miała. Co jeszcze zrobiłam tutaj w tym warzywniku? Posiałam jeszcze ogórki. I ogórki rosną tutaj wzdłuż tej włókniny. Będą na siatce i będą się tak pochylać w stronę właśnie tej włókniny. Ogórki też podkiełkowałam. Posiałam takie podkiełkowane. A teraz przejdziemy do kolorowych fragmentów ogrodu. Plusem takiej chłodniejszej pogody jest to, że rośliny kwitną o wiele dłużej, wolniej przekwitają i można się dłużej cieszyć kolorami. Żółte irysy pięknie już się rozwijają. W tym roku są takie dosyć sztywne, nie są zbyt wysokie. Jakoś wydają mi się niższe niż w ubiegłych latach, ale może jeszcze po prostu wyrosną. Chociaż wolałabym, żeby nie wyrastały, ponieważ wtedy mogą mi się zacząć pokładać. Rozwinęła się już piwonia rosea plena. Bardzo ładnie w tej chwili wygląda. Piękne kwiatki, takie bordowe. Cudeńko. I tutaj kępy naparstnicy, które są bardzo bogate, mają bardzo dużo tych pędów kwiatowych. W momencie, kiedy to wszystko się rozwinie, rozkwitnie, będzie naprawdę pięknie wyglądać. Tam jest różyczka i to jest prawdopodobnie odmiana trojka. W tej chwili ma piękne bordowe liście. Lilak palibin, który w tej chwili jest w pełni kwitnienia. Wygląda bardzo ładnie. Po cięciu, które zrobiłam 2 lata temu, uzyskał taki ładny, kopułkowaty kształt i jak tylko przekwitnie, będę musiała go poprzycinać, żeby właśnie utrzymać taki półokrągły kształt. Kwitną czosnki w pełni kwitnienia. Jest tutaj odmiana Gladiator. Wreszcie zapamiętałam. Bardzo ładne. Mają wysokość tak mniej więcej 1,20 m. No i takie dosyć duże są te kule. Ładnie wyrosły. Nie rozmnaża się jakoś tak bardzo obficie. Posadziłam 3 cebulki. No i w tej chwili mam 4 główki. Ale cebulę sadziłam chyba 2 lata temu. Już nie pamiętam. Tutaj dalej jest czosnek i to jest Violet Beauty. Widzę, że pszczółeczka tutaj sobie pracuje na tym czosnku. I ten się o wiele łatwiej rozmnaża. Tak jakoś bardziej chętnie powstają nowe cebulki. Tutaj też były sadzone 3 cebulki. No a widać, że główek jest już dużo więcej. Niedługo zacznie kwitnąć irys, ten blady Aureo variegata. W tej chwili już ma takie ładne pączki, już widać, że będą fioletowe. Piwonia mollis przekwitła, zostały teraz tylko liście i torebki z nasionkami.
W pełni kwitnienia są orliki, które teraz są bardzo ozdobne i pięknie wyglądają na rabacie. Tutaj przejdę w tę stronę. Od tej strony są jeszcze ładniejsze, ponieważ słońce je tak ładnie oświetla. I teraz są po prostu całą ozdobą tutaj tej rabaty. Pięknie wyglądają. Goździki brodate, które mi tutaj zostały, one się rozsiały same. Po tym jak raz posadzi się goździki brodate, to one już są w ogródku. Gdzieś tam zawsze jakaś sieweczka zostanie i już ładnie się rozrastają. A tutaj miła niespodzianka, ponieważ jest to jeden z irysów, który posadziłam w ubiegłym roku jesienią. I to jest odmiana chyba Autumn Circus. To jest jedna z tych odmian powtarzających. Na jesieni dokupiłam sobie 4 odmiany i to jest właśnie jedna z nich i ona już będzie miała teraz wiosną 1 kwiatek. W pełni kwitnienia jest teraz bezottawski. Kwiaty bardzo ładnie się rozwinęły i jest to taka delikatna fioletowa chmurka w tym momencie. Bardzo ładnie wygląda, pachnie na pół ogrodu. Naprawdę warto posadzić taki bez u siebie w ogródku. Nie zabiera dużo miejsca, jest taki bardziej kompaktowy. Zaczyna kwitnienie powojnik Blue Ribbons. Tutaj już kwiaty niedługo zaczną się rozwijać. Muszę mu dać ze 4 patyczki, bo widzę, że tam wyłożyły się te pędy i po prostu nie będzie ładnie wyglądał. A tak jak podeprę i zwiążę sznurkiem dookoła, to będzie to taka zgrabna kępka. Z roku na rok jest coraz większy, chociaż pierwsze 2 lata to było naprawdę maleństwo. Trzeba mieć sporo cierpliwości do niego, po prostu dać mu czas, żeby mógł się rozrosnąć. Moja laurowiśnia w tym roku ładnie przetrwała. Liści nie zgubiła, nie zostały uszkodzone w zimie przez mróz. W ubiegłym roku wszystkie liście z poprzedniego roku poopadały, natomiast w tym roku wszystkie liście są. Tylko takie jakieś niewielkie uszkodzenia widzę tutaj, ale one też nie opadły. Ja tę laurowiśnię kupowałam na targu, to była sadzonka taka kopana z gruntu, więc jest to bezodmianowa, ale widzę, że bardzo ładnie rośnie mi w formie takiej kolumnowej. Jest wąska, nie rozrasta się na boki. W tym roku nawet trochę kwitła, miała parę kwiatostanów. O, tutaj już widać, są przekwitnięte kwiatostany. No, owoce się nie zawiązały, ponieważ tutaj nie ma drugiej laurowiśni, więc owoców nie ma, ale właśnie ładnie wygląda, bo jest taka kolumnowa, bez strzyżenia. Nadal kwitnie kalina japońska odmiany Meriesi. Właśnie ta chłodna pogoda sprawia, że to kwitnienie jest takie długie i można się nacieszyć kwiatami. Tutaj kwitnie też malutka krzewuszka. Nie pamiętam, co to za odmiana. Chyba Purpurea nana. Ta akurat jest taka malutka. Ona tutaj jest w bardziej zacienionym miejscu. Natomiast tutaj z drugiej strony rabaty, tutaj już iryski się rozwinęły. Te o żółto takich błękitnych liściach, Aurea variegata już tutaj są rozwinięte. Tutaj jest ta sama krzewuszka Purpurea nana. Tutaj ten krzaczek jest jakoś większy. Może dlatego, że ma więcej światła, ale zaczyna właśnie kwitnienie i bardzo ładnie wygląda. Za chwilę będą też kwitnąć jeżyny i w czasie kwitnienia też będą wyglądać bardzo ładnie. Będą obsypane białymi kwiatkami gęsto. Tam już widać, że już zaczynają się rozwijać. No i trzeba będzie jutro się przejść, popodcinać chwasty, bo widzę, że jest ich coraz więcej. Zrobiło się odrobinkę cieplej i od razu chwaściory się zabierają za rośnięcie.
A tu zaczyna kwitnienie dereń Kousa, odmiana Milky Way. W tej chwili jeszcze te listeczki, te przykwiatki są takie w kolorze limonkowym, ale już za parę dni będą piękne, białe. Dereń kwitnie dosyć długo. W poprzednich latach tak przez około miesiąc cieszyłam się jego kwiatami. Bardzo ładnie wtedy wygląda. Zaczął kwitnąć nieduży liliowiec żółty. Ma jeszcze bardzo dużo kwiatów, więc na pewno będzie długo kwitł. Bardzo dużo pączków jest na każdej łodyżce. Nieduży, bardzo ładnie wygląda, akurat tak na brzeg rabaty. Stella d'Oro jest też niski, ale kwitnie później. Natomiast ten kwitnie jako pierwszy z liliowców. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na następny. Do zobaczenia.